Chodź Tanowsku, pomożesz nam, chodź mi się. Powiem ci stary, to lepsza publiczność niż na scenie mam. Dobry wieczór, dobry wieczór, może dzień dobry, ale mówię z tego względu dobry wieczór, że jest ciemno, jest późna pora, a ja jeszcze przeglądam filmy, czytam komentarze, za które chcieliśmy serdecznie Wam podziękować, za ostatnie 2 filmy, które były bardzo ciepło przyjęte. Mam na myśli film o kuskach, drodze do mleka, jak również film o kowboju Mirku, u którego byliśmy gościnnie, który podzielił się szeroką wiedzą na temat hodowli bydła, krów mlecznych i mięsnych, no i oczywiście jest opiekunem Arajki. A teraz do rzeczy, a teraz zobaczycie w tym odcinku brata Marcina, Mieszczucha, który przyjechał do nas tutaj na siedlisko do pomocy. Zobaczymy, jak się sprawdzi Mieszczuch na wsi. Zapraszam. Proszę Państwa, jest godzina 10 i parobek dopiero o tej godzinie do pracy przyjechał. No skandal, ale już Wam wytłumaczę dlaczego. Już się okaże. Proszę Pana, tu jest polski czas, a nie angielski. Do pracy się przyjeżdża o godzinie 8, a nie 10. Już Wam pokazuję naszego nowego parobka. No, pogoń mu kota. Jezuczku, Powiedz do roboty. Nie, już mam w majtkach, więc może wejdźmy do środka od razu. O Jezu, nie pojechał. Marcin, Pokaż ty zęby. weź powiedz, co to za parobek? Powiedział Paweł, ale nie powiedział, kim jest. Brat, Paweł, No, Paweł jest w Pawłem. końcu. Aha, młodszy brat o 4 lata. Młodszy brat, dziękujemy bardzo. Paweł to Paweł. Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł, młodszy brat starszego brata. Bardzo elokwentnie. elokwentnie. Tak, no, to Paweł też dzisiaj przyjechał do pracy, żeby się sprawdzić jako mieszczuch na wsi. Tak, jestem gotowy na działanie. Nie jestem gotowy za bardzo na dojenie kozy, ale zobaczymy, czy się to uda. Zobaczymy. Zobaczymy. Teraz chyba Amber chce Ciebie dojść. Tak, jak? Dobra, zbieramy się. Tak jest. No dawaj, Dawaj, kury dawaj, czekają, dawaj. co Ty myślisz? Chcesz jaja za darmo, a nakarmić kto je da? Ale o jajach mówisz, bo już... Za darmo. Zabrał. Dobra, idziemy karmić... To nie jest supermarket, gdzie z półki jajka bierzesz. Będzie Chodź Tanowsku, pomożesz nam, chodź mi się.
Ty, powiem ci stary, to lepsza publiczność niż na scenie mam. Ale followersów macie dużo? Followers. Ręką? Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzi Paweł z karmieniem. Ale fajne! Ty, no ale poczekaj, Idź stąd. poczekaj. Ja myślę, ja może to porobię już, bo to jest specyfika tego, że one się rzucają właśnie. Już! Porządek musi dawać, syp! Ale czad! Jedzonko dostało wszystko, zostało czy nie? nie, kebab jeszcze został. Nie no, to dawaj, to trzeba cały kebab im To dać. tutaj jest więcej kur, to jeszcze dorzucimy? Tak, dawaj, dawaj. O, ale syczy na mnie, zobacz. Ale to jest głośne. No, gąski. Co gąski? Dosyć. Ale to jest głośne. Normalnie jak taka trąbka, jakaś taka zepsuta. Ale żarcie. Zadowolone dziewczyny? No popatrz jak wcinają. Chcesz się pogłaskać? To są swoje A co to jest? To jest czubatka. Ona ma taką koronę. Jezus, No, ale zobacz tam obok niej tak samo. A to? No. To są czubatki. Tak, to są czubaczki A to? polskie. A to? Która? To? A to jest nasz loczek. Boże, Ładne już- kolory ma. No, Ale zwierzęta, ja pierdzielę w ogóle. przedrzeźniają. O, Ty, jak- Marcin jak- cię wyręczył jak- z wodą, już widzę. Jak rzadko można mieć kontakt z takimi zwierzętami. No. Proszę? Co to jest, kaczka? No, To jest kaczka? no. Tak? Dobre Nie, to pytanie. jest kaczka. No kaczka, kaczor. No Paweł. No to jest kaczor. To jest kaczka. A to? Marcin, twój brat nie wie jak kaczka wygląda. To jest kaczka. Taka... No weź naucz młodszego brata. Rąk, stary. Kadłubki chodzące. No dobra. Chodź. No, idziemy chodź, dalej. Chodź Angolku. Aj tam, oj tam. Sad. Dobra. Dobra, Klaudia, chodź. Marcin, przywódco, prowadź teraz. Gdzie idziemy? Widziałem na wideo jak zakładałaś tu ten. plastikowe Ale wiesz, zakładki. bo od wiatru to je chroni. No, żeby... Tak samo zmieniliśmy te miseczki, no teraz to zimą to jest trochę taka masakra z nimi. Wiesz, trzeba się narobić. A ile mają lat te króliki? Wiesz co, różnie. Na przykład ten na samej górze, drugi, widzisz, no, No. on jest chyba 1,5 roku ma, o ile się mało nie mylę. uszy ma, zobacz. Jezus Ale Maria. ten na samym dole mamuśka, ona już będzie miała około 3 lat. To są ten? 2,5 lata, no to jest nasza pierwsza mamusia, którą właśnie dostaliśmy od Tadzia, od sąsiada. Ale spokojne króliczki są, nie wydają No. się jakieś zestresowane. Nic. No króliczki, Na wiesz, chillu. ale jak je na rączki weźmiesz, no to nie są takie spokojne. No nie wiadomo kiedy, nie? Żebyś chap... Drapią, wiesz, pazury mają takie Tak. niesamowite. To nie, one nie są oswojone. Można króliki oswoić. Masz takie domowe pupilki, że wiesz, ludzie w domu je trzymają, głaskają i są takimi jak piecki i kotki, ale te nie, te są bardziej takie. Ale trochę dziwne, bo na przykład ja sobie nie wyobrażam, że możecie te króliki wypuszczać na wybieg, bo one Ale- uciekną. No ale my nie mamy takiego, to są klatki takie przywoźne, takie duże apartamenty, wozimy je. My Po ich polu nie- i potem one sobie... Aha, przecież pamiętam, no, są... No, tak. właśnie, no my ich Aha, nie no tak. wypuszczamy tak, bo oczywiście jakby nie jeden z widzów nam mówił, żebyśmy taką wolność zrobili tym króliczkom, No. ale królik zrobi podkop, królik ucieknie, No. Króliki kopią, no to Cześć. wiesz. Cześć, kochani. Uważaj na palce, żeby cię nie ugryzł. No, One te mają zęby mają, zęby. no, takie dwa, nie? I to mocne zęby. Dobra, dawaj, zanim gadu do sobie obiadu, wyprostowałem zęby, to też miałem takie królicze dwa. pokaż. Już nawet nie widać, No taki, teraz to już zając tak. poziomkę miałem tutaj takiego. A ksywkę jaką miałeś w szkole? Różne miałem. Zefir, Ale nie zając poziom. zając poziomkę nie, to była moja własna ksywka, jak w lustrze patrzyłem, co do siebie Aha. mówiłem. Zając poziomkę. Dobrze mieć dystans do siebie. No, chyba tak. Dobra, Gdzie ten twój cap? Gdzie ten twój cap, mój brat? Cap Mhm. twój. wołaj go. Marcin!
Dobra, musimy tak dużo naprawdę. Żart, jo, masz, jeszcze weź sobie więcej. Masz, wykąp się w tym sianie. Kuleczko, ty wiesz co się święci, prawda? Będą cię znowuż obmacywać. Ale coś, Świntuchy ale jedne. mówmy się tak, że ja nie robię wszystkich kóz. Nie, ma, tylko bo jedna ma i kuleczka. tylko tyczkę mleka, nie połóż przejmuj się, to, bo ona ma kuleczka tylko już tyczkę. czeka Tylko na trochę. ciebie. I tutaj, proszę wiaderko. Chodź. Ja odejdę, żeby ci dziewczyny nie przeszkadzały, a ty zajmujesz się dojeniem. Proszę bardzo. Nie, ja w rękawiczkach to zrobię. Musisz zdjąć rękawiczkę. Musisz czuć co robisz. Musisz czuć. Do strzyka, czyli do tego co będziesz ściągnął, musi się nabrać mleko Nie i przesadzaj. później musisz pociągnąć i nacisnąć. Paweł, popatrz. Ja wiem, Wiesz? Aha. Pamiętaj, pierwszy ściągnij. Trzymaj wiaderko drugą ręką. Pierwszy ściągnij obok, nie do wiatru. Popatrzcie, 40-letni facet. Mleka nie potrafi wydoić. Akurat to nie jest śmieszne. No nie, Nie. zgadzam się. Dawaj, bo kawy nie będzie. Tu łapiesz, No. zaciskasz Aha. i siup. Dobra, popatrz. I teraz drugie tak samo. Jak Łapiesz. drugie są jeszcze jest? Tak, dwa są. Ja pierdzielę. Już masz spuszczone. I Czyli co? łapiesz tu i Czyli nie, ty nie ciągniesz. Robisz, popatrz. Robisz, dawaj z ręką. Nie, Dawaj z tu. ręką. No pokaż. Popatrz, tu łapiesz, Aha. zaciskasz, widzisz i on to jest pełno już mleka. I teraz tu Aha. palcem wyciskasz do końca. I to jest to nie jest takie dojenie. Aha. To jest ten sposób. O, widzisz, popatrz. O, Dawaj, zup chłopak z ciebie. wydajność Chłopak, straszna. Wydajność mężczyzna. straszna. Paweł, no bo mi ręce odpadną, trzeba ją wydoić. Tak. Już skończ to Idzie. Ale to na pierwszym To jest szyku pierwszy jest? szczyk, czy bo, drugim? bo one nie są połączone szczyki, to jest każdy inny. Chyba Nie żartujesz. musisz bardzo głośno, mocno. Ja nie wiem jak ty to robisz, ale nie musisz bardzo mocno. Wiesz, to jest takie szt. Musisz to wyczuć. Poszło. Leci, widzisz? Starczy. Pokaż, ile mamy tego. Malutko. No ja, to wystarczy. Daj ja jeszcze dwa pociągnięcia. Zasuszona. Dobra, Klaudia, pokażę nam tu, jak się naprawdę to robi. Zasuszona, tak. Proszę, raz, dwa, trzy. Ja tylko wstydu sobie narobiłem. Dobra, wystarczy. Ale i tak gratulacje za to, że po prostu zdobyłeś się na to. Nie każdy by na pewno był taki odważny. No, dzięki. Miałem dobrych instruktorów. Trzymaj się! Jezu! Bo muszę, wiesz, kozę uwolnić. No raczej, aha. Zostawić ją zamkniętą. Dzisiaj omleta jadłem na śniadanie. A, to mu się odbiło jaje. Ej, protest! Tutaj zgłaszam protest, on już jest po śniadaniu, my jeszcze wszedł. My jeszcze No jak wszedł. to tak? Ojoj, no to nie, to ja was tu zatrzymuję takim wolnym dojeniem. Ledwo co dojeniem, poczekaj, bo jeszcze masz kurze żarcie na sobie. Okej. No nie, no jestem na farmie, jestem przygotowany na to, żeby się uwalić. Może nie aż taka Klaudia, Ja zawsze w coś wdepnę. ale ciepło tutaj jest, więc myślałem, że będzie bardzo zimno u was. Nie, dzisiaj jest Dzisiaj jest zimna cieplutko, pogoda. chyba na plusie mi się wydaje nawet, nie? 0 stopni może? Chyba ostatnie zimne dni już są za nami. To co? Powtórka, a czekaj, bo nie Marcin, nie lej tej wody teraz. Dobra. Będę otwierał, to będę wylewał. Czyli siano tutaj trochę mają, ale... Jezus, takie słodkie! Jakie jesteście piękne! Ale ładne. Jakie Fajne, piękne, co? no. I ziarno, Aha, Paweł. ziarno. Ile tego? Pełny, nie? Wiesz co, im to tak kilka damy, Gdzie wiesz? mnie kura tutaj? A, bo ziarno, weź to wiaderko do góry, Paweł, bo one będą ci wyjadać. I to tutaj I cały... tutaj sypy, one to mają dwa karmidełka, wiesz, mają i kafle, i to karmidełko. To daj im tutaj 3 kubki, wiesz, bo ich jest dużo. Dobra, aha, to tutaj. Aha. I do kafli tak samo. Ale więc to, jak widać, że na farmie się mieszka, że każde zwierzę, czy dzikie, czy tego, walczy o jedzenie. Że jedzenie równa się przetrwanie. To jest priorytet. Czekajcie, Teraz kochane. troszeczkę ciężko Tutaj jest zimą, macie. wiesz. No właśnie mówię, że tutaj zaraz Trzeba już dbać, kury zbierają, nie? już dziobią. Ale Każdy chce jeść. to są Cokolwiek czyścicielki. dostępne do strawienia, cokolwiek się nie otrujesz. To jest takie nasze odkurzacze małe, chodzące. One dobrze wiedzą, one są przyzwyczajone, że króliki jak jedzą, to rozsypują z tych I od razu kafli przychodzą. i tak. I w tym momencie, wiesz, one mają drugie śniadanie. Ile Dobra. dałeś miarek? 2. Dwie? A tu jeszcze mam trzecią dać, tak? Wiesz co, tam, do karmidełka daj jeszcze jedną. Ale fajne słodziaki to są, na maksa. Szkoda, że to podrośnie, nie?
Takie małe nie zostanie. No to nie są miniaturki. To nie są miniaturki. Czy teraz są? Dobra, to mamy jeden załatwiony. No i tak, następne. Dobra, po śniadaniu chłopaki się trochę nagadali w ramach wstępu, a teraz ja odwracam kamerę i Wam pokazuję ich i zrobimy takie małe przypytanko Pawła. Czym on się dokładnie tam zajmuje w tej Anglii? Jak mu jest? Czy jest zadowolony ze swojego życia? Wiemy, że ma chrapkę na coś podobnego, co my tutaj mamy, no to jeszcze troszeczkę czasu od niego wymaga. Ale dobra. szuka kozy bez wymion. I szuka kozy bez wymian. Ale dobra, do rzeczy. Teraz odkręcamy kamerę i przechodzimy do chłopaków. No to co chłopaki, do rzeczy, szczególnie Paweł. Zacznij może od początku. Stop chrapka, ujęcie 379, próba 500. Dokładnie. Nie to, że było źle, było bardzo dobrze. A miało być naturalnie. Dobra Paweł, lecimy. Czyli co, miałem opowiedzieć to moją krótką historię pobytu w Anglii. Jak to, w 2004 wyjechałem, jak Polska wyjechała do Unii Europejskiej, nawałnica Polaków, ja razem z nimi wyjechałem do Anglii. Po roku Tak, Amber pinie głośno. ciamka. Po roku poszedłem do koledżu muzycznego, bo nosiło mnie bardzo, żeby tę muzykę robić. Zresztą, nie wiem czy powiedziałem wcześniej, w Polsce zacząłem muzykę robić od 15 roku życia. Pierwsza gitara, zespoły punkowe, zespoły grunge'owe, ryk do mikrofonu, bunt. I po prostu w Polsce nie mogłem się odnaleźć, nie mogłem znaleźć szkoły muzycznej. Ja poszedłem do szkoły muzycznej, to mnie wyśmiali, powiedzieli, że jestem za stary już, żeby studiować muzykę. Tak więc wyjechałem do Anglii, tam zrobiłem college muzyczny, potem dostałem się do Westminster University, tam 4 lata studiowałem commercial music i skończyłem te studia w 2011 roku. W międzyczasie, jak wiecie, rozwinąłem sztukę wizualną, zacząłem robić projekcje na budynkach Przepraszam, analogowe. że przerwę. Byliśmy raz na wystawie właśnie u Pawła, to była jakaś taka większa impreza, zaprosił nas. My jeszcze wtedy mieliśmy kilka obrazów swoich z galerii Tak. I byliśmy świadkami właśnie jak Paweł to wszystko tworzył. Wizualizacja. Bo to jest takie No coś- żywe, dynamiczne. tak. Pokażemy zresztą. Tak, Pawła. naprawdę coś niesamowitego, jak to się zmienia. I to autorskie. I to autorskie. Często, wiesz co, powiem Ci, że widzę takie wizualizacje, jak są jakieś takie spektakle w teatrach, to już coraz więcej właśnie Tego się chodzi pojawia, taką nowoczesną sztukę, że pokazują właśnie w tle takie wizualizacje. Jest to naprawdę mega fajna sprawa, ciekawa, trochę tam no chemii. Sami ocenicie. Zresztą sami ocenicie, bo pokażę Wam.
Tak, no nie jest to mapping, który też jest odjechany. Jest to analogowe takiego? Mapping? mapping projections, to jest jak masz na festiwalach świata, no jest projekcja na budynku i nagle widzisz, ten budynek się wali. Aha, dobra. Mapują dobra. obraz. Okej. A ja robię wizualizacje analogowe, czyli mieszam związki chemiczne, które się nie powinny mieszać razem i one wchodzą w reakcje chemiczne i te malutkie reakcje chemiczne wyświetlam na budynku do 30 metrów szerokości. Ja nawet w Wielkiej Górze robię się. Tak, robiłem na Festiwalu Światła A. w 2012. Tak. Na Festiwalu Światła robiłem na Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze. Na No placu to ratusowym. widzicie, no mamy, Pokażemy zdjęcia, bo Tak. są... mamy artystę. To rozwinąłem zaraz po studiach muzycznych, zająłem się tym wizualnym artem, bo jakoś muzyka mnie komercyjna trochę zmęczyła bardzo, chciałem przerwy, coś nowego, chciałem coś wizualnego robić, więc przez 10 lat to męczyłem. W międzyczasie też robiłem muzykę, ale dużo poświęciłem czasu temu artu. No i potem ostatnie 5 lat zacząłem się interesować muzyką elektroniczną, zacząłem się uczyć jak samplować na drum machines, na samplerach, jak robić muzykę techno czy dance music. I to się po prostu jakoś rozwinęło do takiej postaci, że zacząłem pisać muzykę dla krypto też, space, dla różnych protokołów, a teraz obecnie od pół roku gram na basie i jestem w zespole, który się nazywa 77 i fajna nazwa. gramy muzykę taką, tak, gramy muzykę taką No właśnie, jaki to jest styl? Bo ty przechodziłeś przez różne etapy w swoim życiu, jeżeli chodzi o nawet sam styl muzyki. Pamiętam, że właśnie na początku to był hard rock. punk. Punk. No to nie moje Dla kawałki, nas to dla mnie blisko. za ciężkie. Tak. Ale no, dobra warzywka, wiesz. Jak ktoś potrzebuje się emocjonalnie wyżyć, to dobra muzyka, dla Dokładnie. każdego A polecam. teraz jesteś, no jaka to jest... To jest, ja bym powiedział, to jest alternatywny rock progresywny. I my łączymy skale jazzowe z rockiem psychodelicznym, czyli dużo używamy tak jakby też skal arabskich, tureckich, indyjskich. I ta muzyka jest transowa, nie mamy już, odeszliśmy od wzoru zwrotka, refren, tylko to jest taka jakby improwizacja bazująca na tym, że gramy tą skalę w tym motywie i potem przechodzimy na inną skalę muzyczną i zamiast zwrotki refrenu mamy różne emocje i to jest Ciekawa sprawa. to jest taka muzyka transowa, rockowa, że ona niekoniecznie musi być mocna, to jest muzyka na medytację, myśleliśmy o klubach jogi i różne, bo zależy. My też gramy Stoners Rock, to jest taki jak Queens of the Stone Age, nie wiem czy kojarzycie, taki mocny, grunge'owy rock i też możemy te skale muzyczne grać na hardkorowo, a możemy też grać bardzo spirytualnie. Więc to zależy od tego jaki mamy event albo Rozumiem. gdzie Jaka gramy. jest potrzeba. Tak, no to jest muzyka taka psychodeliczny art rock, no. No dobrze. Czy muzyka jest twoim głównym źródłem utrzymania w Anglii? Czy to jest właśnie twój Pasja. zawód? Znaczy to jest moje wykształcenie. Na wykształcenie? Z zawodem to jest tak, że jak wcześniej wspomniałem, pracowałem dla różnych protokołów krypto i pisałem im muzykę pod ich zapotrzebowania, na przykład jednominutowe piosenki, do których robiłem też wideo, bo też jestem videograferem.
i kręcę wideo różnym ludziom, czy teledyski. I to były takie 1-1,5 minutowe filmy informujące na temat protokołu, a protokół to jest takie biznesy jakby, można A powiedzieć. propos- I też dla szkół chyba, co nie? Tak. Robiłeś ciekawe Zrobiłem muzykę eventy. dla Schwarzkopa, na pokaz mody, No, reklamy robiłeś. reklamy, tak. no, przewidziałem Właśnie tak, a propos kręcenia, właśnie to Paweł mnie tutaj dawał podpowiedzi, uczył powoli takich kroczków stawiania No, właśnie w że prześcignęłaś montażu. Nie prześcignęłam. W montażu, kurde, w montażu gra jest dobra. No dobra jest, to dobra. Nie, ale to tutaj był, Ale można o powiedzieć, obsługi- początek nauczyciela. Tak, ale szybko zapałaś, to od razu miałeś. No. Może jak jesteśmy tutaj przy temacie, bo wiecie, no jak Paweł w Anglii jest, może nam powiesz na Jak tam się- przestrzeni tych lat, jak ty się wyprowadziłeś 20 lat temu, jaka Anglia była teraz, wtedy i teraz? Czy zaszły jakieś duże zmiany? Jak ty ją sam odbierasz po 20 latach? Tak samo jak przyjechałem. Bez zmian. Wow, Wow. Paracetamol. liczyłam na coś więcej. Na wszystko. Słabe jedzenie, słaba pogoda. Lekarze na telefon. Lekarze po prostu szkoda. No dobrze, no ale chyba muszą być jakieś pozytywne. Są pozytywne, nie ma co narzekać. Oczywiście, najbardziej tu lubię, cenię sobie ludzi, komunę. To, Komuna, że- co ty myślisz, co wytłumacz widzom, co to znaczy komuna? W sensie, że no, jak masz jakieś ludzie często się łączą w grupy, bazując na wspólnym zainteresowaniu. Czyli wiesz, tego mnóstwo takich grup społecznych, że przypuśćmy mamy wspólne zainteresowania na temat prażenia kawy, albo nie wiem, o psów. I ludzie spotykają albo się grania. czasami, albo grania. I na przykład teraz obecnie tam co środy chodzę do takiego klubu Mr. Wolves i tam są jam sessions. I tam przychodzi dużo fajnych muzyków, grając sobie różne rzeczy i wiesz, no zapoznajemy się, gadamy z wokalistami, z basistami i cały czas o muzyce gadamy i wspieramy się. Ludzie przychodzą grać z nami, my z nimi i to jest taka właśnie no, Są kółko otwarci. wspólnych zainteresowań, jak to się No, mówi. ale powiedz, Anglicy są otwartymi Bardzo. ludźmi. Jak ty się sam tam odnalazłeś? No bo wiadomo, w Anglii jest dużo napływowych kultur. Polaków nas była wielki eksodus w 2008 roku. I jak w sumie oni cię zaakceptowali? No bo my wiemy, no to ze swojej perspektywy nie będziemy opowiadać, tylko ty jesteś teraz gościem Aha. i większe masz doświadczenie. Więcej lat tam. Ja nigdy nie miałem jakichś problemów, nigdy nie spotkałem się z żadną formą nie Dyskryminacji. wiem, dyskryminacji. Właściwie spotkałem się z formą taką, że na przykład jak Brexit był, to dużo Anglików mnie przepraszało za Brexit i pytali się, czy potrzebuję pomocy z czymś. I że oni tego nie głosowali na Brexit i są w szoku i wstydzą się, że są Anglikami. Wiesz, no właśnie mówię, że tam nie ma takiej agresji, wszystko spokojnie. Rozproszył mnie pies. No, To jest pies właśnie, też to jest, taki. Ona tak, też. to właśnie chyba rozprasza. Ma dar. Właśnie dlatego miałam cię Amberku, chodź. rozproszyć. Gdzie tam jest ten twój No to kocyk? widzicie, Idziesz na to kocyk. nie tylko, żeby słyszymy negatywy o Anglii, że jest jakieś takie rasistowskie podejście do Polaków, czy do jakiejkolwiek nie ma innej tak. narodowości. Nie, wszędzie są normalni ludzie. Oczywiście, no tam jest taki miks kulturowy, że ludzie bardzo dobrze się o Polakach wysławiają. Psy. A nie, to dobrze. A, jak ta są, Amberka. tak. No, Amber musi pociotkować trochę. Nie sobie nie. O, Aha. ma dużo czasu na spędza w domu. Tak, Amberek to cię No, niech posłucha. przemarznie trochę, dobrze to zrobi na system No, odpornościowy. Co ty za 5 już będzie drapała w drzwi? Już za zimno, no nie ma skóry takiej. Jak... Już za zimno. Czyli ty się generalnie dobrze odnajdujesz. I Tak. nie masz jakichś takich planów na razie na najbliższe, nie wiem, czy 5 czy 10 lat powrotu. Nie, no mam ten projekt teraz muzyczny 77, ten zespół i wiesz, mamy dużo pracy przed sobą, nagrywamy teraz w studiu muzykę, będzie dostępna już w kwietniu na Spotify i tak dalej, potem aplikacje na festiwale różne i kluby, a w Turcji, chyba do Istanbulu w tym roku będę leciał do studia też nagrywać parę rzeczy ze znajomym, tak więc mam co robić pod względem muzycznym na chwilę obecną i nie mam planów do powrotu, ale z kolei jak za każdym razem jestem tu w Polsce, to czuję się tak, że o Jezu, to wszystko jest takie normalne, że dobre jedzenie i warunki życia, wiesz, góry, w ogóle mieszkania są czyste, Polacy tak dbają o wykończenie mieszkań, nikt tutaj nie pozwoli, żeby było w domu jakieś coś niedokończone Poza nami. poza nimi, ale to wy mieszkacie na farmie, to Ale znaczy, my nie mamy mieszkania, my mieszkamy w baraku. w baraku mieszkacie, to jest mieszkanie, no, ale to jest, wiesz,
Ale jeśli chodzi po znajomych, po mieszkaniach, jest wysoki bardzo poziom życia w Polsce. Polacy bardzo czysto mieszkają, na wysokim poziomie, jest meble, wszystko jest tak fajnie zrobione. W ogóle Polacy się, moim zdaniem, też dużo zmienili, są bardzo mili wokół siebie, dla siebie w sklepie, dziękują sobie. To nie to kiedyś jak się psioczyło tak na kraj, że o tutaj, tam. Mi się wydaje, że dużo Polaków też wróciło do kraju, Tak, przyniosło dużo trochę wróciło. kultury stamtąd, czy może z innych krajów. I no Polska się na bardzo pozytywnie zmieniła. Jestem bardzo pod dobrym wrażeniem. Kiedyś też znajdziesz czas na taką farmę jak my, czy nie? Fajnie by było, no już taki moment się życie pojawia, że jednak fajnie było się trochę uspokoić. Mieszkam w samym centrum Bristolu. Spaliny, hałas, no tak jak to w mieście. Nie narzekam, bo jest naprawdę świetnie pod względem muzy i social life, ale jednak chciałbym prowadzić coś podobnego, jak wy macie, taką farmę z kurczakami, może nie tyle zwierząt, co wy macie, bo jednak widzę, że nie można się z tej farmy wyrwać w ogóle, bo cały czas trzeba się opiekować tymi zwierzętami, nie? Jest dużo roboty, ale marzy mi się taka ostoja własna gdzieś. Pewnie bym to zrobił sobie jakąś taką chatkę drewnianą, z elektroniką w środku, ze studiem nagrań, taką wiesz, gdzieś ukrytą w lesie, w górach Małe najlepiej. studio takie, tak? Tak, żebym mógł tam dalej pracować sobie, ale żeby już trochę odpocząć od hałasu miasta, bo odkąd mieszkam w Anglii, to zawsze w mieście, w Londynie 7 lat, w Bristolu 8 lat. Kupa tam, czasu. No, cały czas hałas, tak więc przydałoby się trochę spokoju i odpocząć, co nie? Dobrze, a teraz jakbyś mógł w jednym zdaniu wypowiedz się na temat swojego brata. Co pomyślałeś, jak twój brat postanowił sprzedać dom, który tak ciężko Klaudia wywalczyła? Ten tutaj osobnik stwierdził, że koniec z nim i wyprowadza się, rozwalił zlew, to już widzowie wiedzą. I obiecuję wam, że to nie jest koniec zmian. Nie. Jak tu wszystko zrobię i to już będzie pięknie, też to sprzedam Ale to jest ważne. i znowuż nowy projekt. Ale dobrze, to teraz nie miałeś ty się wypowiadać, tylko tutaj. Piękny mieliście dom. To był dom jak galeria Ale obrazów. dom domem, ale co pomyślałeś o nim, o planach, jakie nagle stwierdził? No wiesz co, Marcin dużo... stwierdził, że będzie farmerem. Nie no, to Rolnikiem. ja to rozumiałem pod względem trochę sypiącego się systemu. I to, że chcecie żyć niezależnie, mieć własny prąd, własne jedzenie i uważałem, że to był świetny pomysł. Ogólnie bezpieczny na nadchodzące czasy, jeszcze cyfrowa złotówka i tak dalej, więc tutaj macie ten kawałek swojej ziemi i wolności, którą myślę wiele ludzi chciałoby też mieć na własność. Przykro było mi, że się wyjeżdżacie z Anglii, wiadomo, miałam rodzinę tam, wszyscy wyjechali. Fajnie mieliście dom, warunki mieliście ekstra do życia, ale jednak w 3 lata jesteście teraz tutaj? W 3 lata zbudowaliście nowe imperium. I uważam, że dobry krok popełniliście. No, można. No. Tak. I życzę tego każdemu, kto ogląda to, że chce wyjechać na farmę i to zrobić, to niech to robią, niech w to wchodzą, bo jednak w mieście zawsze będzie, jakiekolwiek zmiany w systemie, pierwsze co uderzy miasta. A jeżeli szukacie spokoju, to jak najdalej od miasta. I teraz mi się wydaje, że będą się liczyły kontakty między ludźmi, 1 do 1, że masz sąsiada, który ma mleko, a ten jest lekarzem, a ten jest prawnikiem. I wymiana barterowa. Wymiana skillów po prostu. No, skillów tak, 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 no to jest barter, co nie? Coś za, coś, za I to coś, się ale będzie fizycznego liczyło. bez pieniędzy. Następne 20-30 lat. Myślę, że to będzie, to jest tak, no idzie ku temu, więc... I trzeba, i tutaj ja bym jeszcze dodał, że na wsi się wiecie jeszcze rozmawia. Myśmy zauważyli, że właśnie więcej jakby mamy kontaktów wbrew pozorom i tematycznie. I ludzie są bardziej ciepli, tacy prawdziwego czasu wam poświęcają, żeby naprawdę z nimi porozmawiać jakoś tak. I tematy, które nas interesują, ale też całkiem mniej jest tego internetu, wbrew pozorom, chociaż my żyjemy, jak wiecie, no przecież z internetem z wami. Ale bardzo dużo do nas osób trafia, żeby fajnie porozmawiać, takie kontakty się zacieśniają. To jest fajne. Bardziej rzeczywiste, tak, uziemione, przyziemne. Przyziemne to jest. I nie siedzisz na tych social media tak dużo. Na mieście to jest takie. No jednak. Wiesz, Jest to dużo też- to więcej jest bodźców. fajne. Tak, to Fokus. jest fajne. No. Ale innych bodźców, co nie? Dużo Nie- stymulacji no, masz w no. mieście, nie? Jeżeli A ktoś to- to lubi, to jasne, polecam miasto również, przecież super, nie? Zależy co dla kogo. I Wieś ma swoje plusy niewątpliwe.
No właśnie też nie wiem, czy bym kurde na wsi tak... Poczekam aż się jeszcze bardziej zestarzeję, żebym naprawdę miał dość tego miasta. Żebyś miał jeszcze siłę ściągnąć, wiesz, bo to trzeba mieć siłę. Mam nadzieję, że krypto pójdzie w górę i tam wszystko co zrobiłem w krypto, po prostu sobie kupić gotowe. Gotowe króliki od razu, gotowe wydajone kozy. Jajka w lodówce. Wydajone kozy. Wydajone kozy. I widzicie, to jest takie podsumowanie mieszczucha. Wszystkiego można się nauczyć, to nie jest takie ciężkie jak się wydaje. Pierwsze koty, myśmy to samo przeżywali. Naprawdę ja też miałem tak, że dziwne to doić krowę, ale kozę, ale oczywiście to wiesz co, do pierwszego razu, drugiego i kompletnie nie myślisz o tym. Chcesz zrobić fajnie robotę, żeby jej nie bolało, żeby szybko wydoić, żeby samemu się nauczyć. No i cena jest tak elegancka, masz własne jedzenie, własne mleko, własne jajka i po prostu masz to gdzieś, nie musisz do sklepu jeździć i w ogóle, bo wychodzisz z systemu niewolnictwa. Nie musisz chodzić To do się pracy, czuje. żeby przejeść pieniądze, żeby wrócić do pracy, żeby przejeść pieniądze tak. i tak dalej. Tu Znaczy właściwie to samo jest, tylko że ty nie wychodzisz do pracy, tylko jesteś w pracy. No, ale masz i czas dla siebie, twój ale czas masz. to jest twoja waluta życiowa. To jest najbardziej wartościowa rzecz, jaką możesz mieć w życiu. to jest Oczywiście, twój to jest czas. A jeśli się go przyjemnie spędza, no to na tym to polega. Zdrowe jedzenie, I bo przy sam okazji- produkujesz jedzenie, przecież to jest też, wiesz, jedzenie przetworzone w sklepie jest Co niezdrowe. tak dziwnie jakoś macha tak rzeczy? Tak, powódki byś Tu, napił. ale- Ja już pokazuję wam, że puenta Takie- kończy. Karta się kończy, karta się kończy. Widziałeś ten znak? Też wiedziałem, no. Tak, a potem tak. Dobra. I to są właśnie bracia. No, Bracia, dobra. kuteczka. Żółwik! Żółwik. Dziękuję za słuchanie i za uwagę. Tak, my również dziękujemy za czas poświęcony nam i za obchód, który Aha. na 4 z minusem można Można powiedzieć by ocenić. uznać. Czwórkę z minusem w Można. skali od 1 do 100. Aż tak źle nie było. Nie było tak. Dzięki, Pawcio. Pa! Cześć, dzięki.